Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na prezentację podkładu duńskiej marki Gosh. Podkład nazywa się Foundation Plus i jest połączeniem podkładu oraz korektora. Produkt ten na rynku jest już od jakiegoś czasu, bodajże od lata, natomiast nie było jakoś mi po drodze, aby się z nim bliżej zapoznać. Tak jak wspomniałam, to co łączy ten podkład i charakteryzuje, to jest połączenie podkładu oraz korektora, a zatem po tym opisie możemy sądzić, że jego krycie będzie mocniejsze, zdecydowanie intensywniejsze niż pozostałych podkładów tego duńskiego producenta. Istotną informacją jest również to, że podkład zawiera SPF 15. Jest to zatem taka podstawowa ochrona idealna na zimę, na wiosnę, a latem, jeśli nie potrzebujecie silniejszego filtra, to na pewno też Wam wystarczy. Wracając do konkretu, podkład ma 4 kolory, za chwileczkę je wszystkie Wam zademonstruję. To, co jednak chciałam o nim powiedzieć, że podkład naprawdę bardzo ładnie kryje, a jego wykończenie jest bardzo takie neutralne, ale zobaczcie zresztą same. Tak jak wspomniałam, istnieją 4 kolory. Kolorystyka nie jest zatem za bardzo rozbudowana, ale no nie wszyscy producenci stawiają tutaj na tą kolorystykę. To jest odcień najjaśniejszy, 02 Ivory, jedynki nie ma, numeracja po prostu zaczyna się od dwójki, liczby parzyste. 02 jest to dosyć, no tak jak wspomniałam, najjaśniejszy odcień, ma w sobie dominujący pigment żółty. Porównałabym go, do czego bym to mogła porównać? Może ma troszeczkę mniej żółtego pigmentu niż Catrice AG Liquid Coverage Foundation 010, natomiast jest on na podobnym poziomie. Z Catrice używam 010, z Gosha będę miała 002, ale podkład jest raczej jaśniejszy. Co istotne, podkład nie oksyduje. Zobaczycie zresztą same na twarzy. Kolejny odcień 04. 02, teraz mamy 04, który po opakowaniu już widzę, że zapewne będzie miał w sobie troszeczkę różu, a nie. Jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ nie ma w sobie pigmentu różowego, ma w sobie brzoskwinię i on jest oczywiście, jak możecie wnioskować, ciemniejszy od 02, natomiast na poziomie, bym powiedziała, jako Revlon 200. Pomiędzy 200 a 180. Kolejny odcień 06, zdecydowanie będzie oczywiście ciemniejszy. To jest logiczne, że kolorystyka ciemnieje wraz z numeracją. Ten kolor ma w sobie, tak bym go określiła, dominujący pigment złocisty. Również widzę brzoskwinię, ale wszystko, słuchajcie, oscyluje przy ciepłej barwie. Ciepłe, żółte pigmenty, brzoskwiniowe. W porównaniu teraz do tych ciemnych kolorów, to ten najjaśniejszy, czyli 02, wydaje się taki najbardziej neutralny. 04 jakby było delikatnym pomieszaniem pigmentu różowego oraz brzoskwiniowego. 06 widzicie, najciemniejszy, ale taki bardziej złocisty, bardzo ładny, opalony kolor, tak bym go określiła. I spójrzmy, jak się prezentuje 8, 08. Słuchajcie, po wyciśnięciu one wszystkie wyglądają podobnie. Koniecznie musimy je rozetrzeć, aby wydobyć tutaj ten kolor i dominujący pigment. Zobaczymy jeszcze też, jak one troszeczkę przeskną. W 8 widzę oczywiście pigment brzoskwiniowy, ale także odrobinę różu. Wydaje mi się, że on jest ciemniejszą wersją po prostu 04. Zabieramy się za aplikację. Oczywiście mój kolor to będzie 02. Pół twarzy nałożę, na pół twarzy podkład rozprowadzę palcem, ponieważ tak słyszałam, czytałam, że palcem jednak ten podkład aplikuje się najlepiej. Ponieważ, tak jak zresztą możecie się domyślić i widziałyście na tych swatchach, które robiłam, podkład jest strasznie gęsty. Nie wiem, czy to będzie widać, zaraz jeszcze zademonstruję. On po prostu jest tak gęsty jak Dermacol. Nie wiem, czy kojarzycie Dermacol, czy kojarzysz Dermacol, czeski podkład, ale jest naprawdę bardzo gęsty. Dlatego, jak sądzę, że pod wpływem ciepła moich palców podkład będzie lepiej aplikować się ze skórą, delikatnie też się rozpuści, ociepli
i lepiej połączy się ze strukturą mojej skóry. Ale oczywiście zaraz wszystko sprawdzimy. Dobijamy do końca aplikacji naszego podkładu, a raczej ja dobijam. Zaraz zobaczę, jaki będzie efekt końcowy. No, cera wygląda dosyć lekko. Nie powiem, że jest odmłodzona, bo oczywiście liftingu i cudów nie działa. Natomiast krycie jest całkiem przyzwoite i ja jestem, powiem Ci szczerze, z niego zadowolona. Nie jest to podkład z Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Pozwolić, że będę dosyć intensywnie wracać do Catrice, bo Catrice w ostatnich miesiącach zrobił się podkładem kultowym. Większość z nas miała już okazję go przetestować, albo cały czas w dalszym ciągu jeszcze na niego oczekuje i jeszcze się nie zdążyła załapać. Natomiast odnosząc się do tego kultowego podkładu, krycie jest delikatniejsze, ale w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo przyzwoite, ładne krycie z wielkimi zaczerwienieniami, jakimiś sporymi wypryskami. Ten podkład być może sobie by nie poradził. Natomiast to, co jest istotne, wykończenie jest bardzo naturalne. Nie ma żadnego matowego czy też satynowego wykończenia. W żadnym wypadku podkład nie ściąga skóry, a zatem też jej nie matuje. Póki co no nie widzę, aby mi podkreślał jakiekolwiek suche skórki. Zaraz sprawdzę, jak będzie prezentować się jeszcze po przypudrowaniu. Ale takie najważniejsze informacje, jakbym miała podsumować podkład z Gosha Foundation Plus Cover and Conceal, takie pierwsze wrażenie. Krycie średnie, które na pewno będzie można budować, zaraz to sprawdzimy. Ładnie pokrył takie delikatne, średnie jakieś niedoskonałości, delikatne zaczerwienienia. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy punktowo jeszcze dokładając sobie poradzi. O, myślę, że zdecydowanie tak. I tak jak wspomniałam, skóra wygląda ładnie, świeżo, wszystko jest zakamuflowane. To, co miało być. Sprawdzimy, jak będzie się jeszcze prezentować po przypudrowaniu. Gama kolorystyczna, 4 kolory, nie jest to zatem bardzo rozbudowana kolorystyka, ale myślę, że odcień najjaśniejszy 02 Ivory przypadnie Wam do gustu. Tak jak wspomniałam, możemy go tutaj porównywać do Catrice 010 HD Liquid Coverage Foundation albo Revlon Color Stay w odcieniu 180. A tak przedstawiają się z bliska swatche. Odcień 02, 04, 06 i 08. Twarz wypudrowana, puder ryżowy Paese. Nie wiem, czy to wina pudru, czy podkładu. Delikatnie nos zaczął mi się świecić. Na tym efekcie oczywiście mi nie zależało. Zobaczymy jednak z czasem, jak puder, wiadomo, troszeczkę już pójdzie na plan dalszy. Zobaczymy, czy nadal ten efekt będzie utrzymany. I oczywiście na końcu zobaczysz, jak przedstawia się podkład, gdy twarz już będzie pomalowana i po około 6-7 godzinach. Kontynuacja naszego testu Gosh Foundation Plus Cover and Conceal. Podkład mam na sobie 7 godzin. Pierwszą część nagrywałam o godzinie 9 z samego rana. Teraz mamy godzinę 16. W międzyczasie, przyznaję się bez bicia, musiałam dołożyć odrobinę podkładu na nosie, bo po prostu jestem chora. Chusteczka cały czas idzie w ruch. No i niestety podkład nie wytrzymał tej walki, tego bliskiego starcia. Myślę jednak, że żaden podkład by po prostu tego nie wytrzymał. Jeśli chodzi o podsumowanie, nie zbiera się w zmarszczkach, nie podkreśla żadnych suchych skórek. Tu mam coś delikatnego, ale no to po prostu jest wielki strób, więc no nie ma siły, tu może delikatnie się odznacza. Ale ogólnie pozostałe kosmetyki, jak cienie, jak brązy, jak rozświetlacz bardzo ładnie współgrają. Ja jestem naprawdę zadowolona z tego podkładu. Nie sądziłam, że aż tak dobrze spisze się na mojej skórze. Podsumowując i porównując do Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Gosh
Po pierwsze, ma podobne krycie do Catrice, jest niestety droższy, bo kosztuje około 60 zł. Jest mniej płynny, jest bardziej kremowy, to myślę, że jest jego plus, bo po prostu nie wylewa się podkład. Jeśli nie lubicie pipety, to na pewno opakowanie również Wam przypadnie do gustu, bo to jest po prostu takie zwykłe, z delikatnym dzióbkiem, wyduszany podkład. Opakowanie jest bardzo miękkie, plastyczne, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie wiem, jak będzie, gdy podkład będzie się kończyć, ale myślę, że to nie będzie opakowanie stanowiło problemu. Jeśli chodzi o aplikację, aplikowałam podkład na pół twarzy gąbeczką, na pół twarzy aplikowałam palcem. Nie zauważyłam różnicy, wykończenie było bardzo podobne. Podkład wymaga utrwalenia, ja zastosowałam puder palcem. Wykończenie podkładu jest bardzo naturalne. Nie ma mowy o wykończeniu matowym czy też satynowym. On po prostu dosyć błyszczy, tak? Jeśli w porównaniu do Catrice HD Liquid Cover Foundation, jak już o niej wspominam cały czas, wykończenie Catrice'a nie odpowiada Wam. Jest dla Was za bardzo matujący, za bardzo matowy, za bardzo u Was podkreśla suche skórki, to ten podkład na pewno Wam się spodoba. Krycie bardzo fajne, tak jak wspomniałam, nie obciąża skóry. No, czego chcieć więcej. No i dodatkowo filtr SPF 15 dla mnie to jest naprawdę wielki, wielki plus. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli filmik Ci się spodobał, to proszę zostaw kciuka, napisz komentarz, z chęcią przeczytam, a jak będzie zapytanie, to oczywiście odpowiem. Zapraszam na stronę ladymakeup.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o tych produktach, o tym produkcie. Będziecie mogli co więcej jeszcze coś poczytać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.